Polsce mamy bardzo dużo tradycji bożonarodzeniowych. Nie wiem, jak jest w Twoim kraju, ale my bardzo lubimy kultywować nasze tradycje, niezależnie od wieku i upodobań. Oczywiście są też takie zwyczaje, takie tradycje, które były kultywowane kiedyś, które każdy kiedyś kultywował, a które teraz już odeszły w zapomnienie, o których teraz już nie pamiętamy. Dzisiaj chciałabym opowiedzieć Ci o kilku rzeczach, które każdy Polak obowiązkowo ma w te święta, obowiązkowo robi. Oczywiście nie można generalizować, więc nie każdy i nie zawsze tak jest, ale w większości tak właśnie to wygląda. Jeśli jeszcze mnie nie znasz, to ja mam na imię Ania, jestem nauczycielką języka polskiego jako obcego, a to jest Płynnie po polsku kanał i podcast dla osób, które uczą się języka polskiego. Pamiętaj, że ten podcast możesz wysłuchać na takich platformach jak Google Podcast czy Spotify, ale znajdziesz go też na moim kanale na YouTubie z napisami po polsku i po angielsku, a na mojej stronie internetowej płynnniepopolsku.pl znajdziesz całą transkrypcję do tego podcastu. Pamiętaj też, że jeśli podoba Ci się to, co robię i chciałabyś wspierać ten projekt, to zapraszam Cię do dołączenia do mojego Patreona, gdzie możesz dostać jeszcze więcej materiałów do nauki języka polskiego. Link do Patreona jest zawsze w opisie podcastu, więc zapraszam do obejrzenia, do zobaczenia, co tam możesz mieć. Ale pora porozmawiać o tradycjach świątecznych, bo już niedługo święta i musimy się do nich przygotować. Pierwszą taką rzeczą, bez których nie wyobrażam sobie świąt, a raczej konkretnie Wigilii, bo to dzieje się 24 grudnia, czyli dzień przed faktycznymi świętami Bożego Narodzenia, to dzielenie się opłatkiem. Nie wiem, czy wiesz, co to jest opłatek po polsku. Opłatek to jest taki bardzo cienki chlebek, bardzo cienki płatek chlebowy, którym możemy się podzielić, którym dzielimy się w chrześcijaństwie tradycyjnie. Więc jak to wygląda? Przed kolacją wigilijną zawsze składamy sobie życzenia. Każda osoba z każdą osobą składa sobie nawzajem życzenia i dzieli się opłatkiem. To znaczy podchodzę do kogoś, daję mu kawałek mojego opłatka, biorę też od niego kawałek jego opłatka i mówimy sobie życzenia. Czasami jest to trochę niezręczne, jeśli przy stole wigilijnym są też osoby, z którymi nie mamy za bardzo kontaktu, którym nie mamy co powiedzieć, ale jeśli jest to nasza rodzina, to jest to bardzo ładny zwyczaj. Nawet też jeśli są to osoby, z którymi nie mamy za dużo wspólnego, to myślę, że jest to dobra okazja, żeby wreszcie z nimi porozmawiać. W Polsce jest to faktycznie bardzo znana tradycja, bo nie robimy tego tylko w trakcie Wigilii 24 grudnia, ale jeśli organizujemy jakieś spotkania świąteczne przed Wigilią, na przykład w szkołach, pamiętam, że tak zawsze się robiło, czy na studiach, czy w jakichś grupach, czy między przyjaciółmi, to wtedy też dzielimy się opłatkiem między sobą, bo jest to taki symbol dla nas Wigilii, symbol świąt. Opłatek, jeśli już mówimy o symbolach, to opłatek wigilijny jest symbolem przebaczenia, przyjaźni, miłości, dlatego wszystkiego, co w trakcie tej kolacji wigilijnej powinno się znaleźć. Inną rzeczą, bez której nie wyobrażam sobie świąt, a właściwie znowu Wigilii, bo w Polsce tak bardzo ważna jest ta kolacja wigilijna, że w sumie będę mówić głównie o niej, bo tam mamy najwięcej tradycji, to sianko pod obrusem. Siano to jest ta skoszona, wysuszona trawa. Mam nadzieję, że wiesz, o czym mówię. I oczywiście nie bardzo dużo tego siana, ale trochę takiego małego sianka wkładamy pod obrus w trakcie kolacji wigilijnej.
Bardzo często też poza siankiem wkłada się pod obrus pieniądze. I to jest zarazem symbol ubóstwa, w którym na świat przyszedł Jezus, ale też według wierzeń, dzięki temu, że wkładamy tam sianko i pieniądze, to zapewniamy sobie dostatek. Bardzo istotne jest też dla nas to, żeby na wigilijnym stole w trakcie kolacji znalazło się 12 potraw. Czyli na stole mamy po prostu postawionych 12 dań, 12 potraw. Oczywiście to nie zawsze są potrawy, bo w te potrawy wliczamy też ciasto czy kompot, więc to, co pijemy w trakcie Wigilii, dlatego nie są to tylko rzeczy do jedzenia, bardzo duże. Do takich potraw zaliczamy na przykład barszcz, czy pierogi, czy tak jak powiedziałam, kompot z suszu, który jest bardzo ważny. Z ciast, takim ważnym ciastem w święta jest na pewno makowiec, ale w każdym domu też te tradycje, to co przygotowujemy trochę się różni. W każdym regionie też Polski jest trochę inaczej. Najważniejsze jest to, że potraw musi być 12. A z najważniejszych potraw, które tam się muszą znaleźć, jest karp. Karp to typ ryby. Nie wiem, czy wiesz, o jaką rybę chodzi. Jeśli nie, to koniecznie sprawdź, jak mówi się to w Twoim języku. Karp to jest jeden z rodzajów, jeden z gatunków ryby. To jest jedna z tych tradycji, która trochę odchodzi już w zapomnienie, bo karp to ryba, którą nie wszyscy lubią, dlatego młodzi ludzie często rezygnują z karpia na stole wigilijnym, ale starsze pokolenie musi mieć zawsze tego karpia i ten karp zawsze jest obecny na stole. Jeśli rozmawiamy już o jedzeniu, to przed świętami w Polsce bardzo często pieczemy pierniczki. To jest też jedna z tych praktycznie obowiązkowych rzeczy, bo jest to tradycja bardzo często kultywowana w wielu domach, czyli wspólne pieczenie pierniczków, czyli takich małych ciasteczek przed świętami, tak żeby móc jeść je na święta, żeby móc jeść je w trakcie świąt. Koniecznie daj mi znać, czy w Twoim kraju też je się pierniczki, bo z tego, co zauważyłam, nie wszystkie kraje tak robią. W sklepach też w Polsce, różnych cukierniach możecie znaleźć przed świętami ręcznie robione pierniczki, ręcznie dekorowane pierniczki. Pamiętam, że na jedne święta to był jeden z moich prezentów. Dawałam pierniczki takie ładne, ręcznie dekorowane, które znalazłam w jednej manufakturze, w cukierni. Dlatego jest to coś popularnego, coś, co praktycznie wszyscy robią, praktycznie wszyscy mają. A ostatnią bardzo istotną rzeczą w trakcie kolacji wigilijnej jest to, żeby przy stole było jedno puste miejsce. To, dlaczego zostawiamy puste miejsce, ma różne wytłumaczenia. W moim domu na przykład zawsze mówiło się, że jest to miejsce dla jakiegoś wędrowca, który może przyjść, który może zapukać do drzwi, ale według innych wytłumaczeń, według innych wierzeń, może to być też miejsce dla osób zmarłych z naszej rodziny, które też uczestniczą w tej kolacji wigilijnej. Niezależnie od tego, dla kogo jest to puste miejsce, zawsze zostawiamy jedno puste miejsce przy stole wigilijnym. Wigilia jest dla nas tak ważna, że prezenty też otwieramy po Wigilii, więc 24 grudnia, które są pod choinką, które umieszcza się pod choinką. Tak jak widzisz, te tradycje w naszym kraju głównie dotyczą Wigilii, bo w święta praktycznie nie robimy za dużo i nie mamy jakichś konkretnych aktywności, które zawsze robimy, czy tradycji. Koniecznie daj mi znać, jak jest w Twoim kraju, który z tych świątecznych dni jest najważniejszy, w który macie jakieś tradycje, czy w ogóle macie jakieś tradycje i czy macie takie same tradycje jak w Polsce. Bardzo chętnie się tego dowiem. Jeszcze raz przypominam Ci o Patreonie, o transkrypcji, którą możesz znaleźć na mojej stronie internetowej,
A ja na razie żegnam się z Tobą i do usłyszenia w następnym odcinku tego podcastu. Pa, pa.